Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale. Ważna sprawa. Moda przeminie. Dobry gust nigdy. Są rzeczy praktyczne, ale nieładne. Są rzeczy ładne, ale nie do końca praktyczne. No i najważniejsze w tym wszystkim, żeby jedno i drugie ze sobą pasowało i najlepiej, gdyby było takie ponadczasowe, przynajmniej te trwałe rzeczy, bo ozdoby, wiadomo, można zawsze zmienić. O tym będzie dzisiejszy odcinek. Powiem o rzeczach, które nie sprawdziły się na pewno, ale które według mnie też się nie sprawdzą, bo będą tutaj takie trzy rzeczy, za które może mi się oberwie, bo są stosowane cały czas chętnie, według mnie niesłusznie. No inaczej, nie mój styl, nie mój gust, może się Tobie to podoba. Proszę bardzo, masz do tego pełne prawo. Ja też zrobiłem pewne faux pas i o tym też będzie w dzisiejszym odcinku, co nie sprawdziło się, nie było modne, a miałem to na rzeczy trwałej. Tak więc zapraszam do tego odcinka, zapraszam też do siebie na Instagram i TikTok. Zaczynamy. Zacznę od pierwszej takiej rzeczy, która jest powszechnie stosowana. Bardzo często. W wielu projektach, w wielu domach, w wielu wnętrzach. Obrazy bardzo lubię, ale obrazy malowane przez artystów znanych, mniej znanych, przez młodych ludzi, którzy potrafią zrobić naprawdę coś niesamowitego, a nie dziwne reprodukcje w sklepach. Znacie taki jeden sklep, taki na całym świecie on jest, podpowiem, ze Szwecji. I tam jest setki, tysiące obrazów tych samych. I później wchodzisz do pierwszego, drugiego, dziesiątego mieszkania, ksiądz po kolędzie tak musi mieć, nie? Tak wchodzi i tylko widzi, most brukliński, most brukliński, most brukliński. Ile tu ludzi było, tam widziało, tak? Tyle tych zdjęć nacykało takich samych. No, słuchajcie, czy naprawdę warto wydawać te 100 kilkadziesiąt złotych na coś, co według mnie nie ozdobi naszego pomieszczenia? Nie, nie warto. Wydaje mi się, że lepiej przeoszczędzić troszkę więcej i zamówić nawet. Te obrazy, które czasem u mnie widzieliście, kosztowały mnie 500 zł jeden. Fakt, że to było z 3 lata temu, no niech będzie teraz 1000 zł. Naprawdę wolałbym kilka miesięcy odłożyć, gdybym musiał na to i wtedy dopiero kupić ten obraz, a nie 3 po 100 kilkadziesiąt złotych. Bo wtedy to jest obraz, a nie jakieś zdjęcie narysowane na czasem i płótnie. Nie, to nie jest modne, nigdy nie było modne według mnie i nigdy nie będzie modne. To, że jest chętnie kupowane, to nie znaczy, że powinno tak być. Dobra, idę do drugiego punktu. Meble. Meble w kolorze gruszy, calvados i węgę. Meble kuchenne przede wszystkim. Nie będzie to modne. Według mnie nie jest to modne. Węgę według mnie wróci jeszcze z czasem, ale nie w takiej odsłonie przesyconej, jak mieliśmy to 10-15 lat temu. I właśnie to jest ten punkt, który muszę się przyznać. Tak, też miałem meble kuchenne w kolorze węgę. We wcześniejszym mieszkaniu tak, podobały mi się, tylko ja na szczęście nie miałem tego przesytu, że każdy mebel był w kolorze węgę. W tym podłoga, okna, ściany, wszystko. Nie. Te kolory przeszły, szczególnie wiśnia, calvados, grusza, tak? No nie. Ludzie bardzo często, i jestem ciekawy Waszego zdania, mówią, że kolor biały w kuchni też przeminie i nie będzie modny. A według mnie nie. Według mnie kolor biały zawsze się sprawdza, bo on pasuje do wielu, wielu rzeczy i wystarczy, on jest taki dosyć uniwersalny, że kilka rzeczy tylko dodamy do takiej kuchni i to naprawdę będzie fajnie, ciekawie wyglądało. Dajcie znać, bo naprawdę, szczególnie na Facebooku bardzo dużo się spotykam. Biała kuchnia, to już nie było, to jest niemodne, passé i tak dalej. No cóż, ja jestem akurat innego zdania. Tamte kolory, ja nie powiem, że one są odważne, typu calvados, grusza. Nie, że odważne, tylko po prostu wyraziste bardziej. Dużo trudniej do nich cokolwiek dopasować. Może nie do węgę, bo węgę akurat możemy na zasadzie kontrastu również dopasować, ale te kolory szybko nie wrócą. Idę do punktu trzeciego, za który kiedyś mi się bardzo mocno oberwało w jednym filmiku. Może to powiedziałem zbyt
Chciałem humorystycznie, ale nie wyszło. Słuchajcie, dywaniki, chodniczki w łazience pod ubikacją. Szczególnie te takie babcine. Wtedy powiedziałem, żebyście to zabrali i wyszli z tego mieszkania. Tak, no nie powinienem tak powiedzieć, bo faktycznie, no, jeżeli komuś to pasuje, to wolność Tomku w swoim domku. Mniej, aczkolwiek ze względów higienicznych przede wszystkim i jakoś tego nie dzierżę po prostu. No nie chcę tego i będę to powtarzał. I mam nadzieję, że większość ludzi się ze mną zgodzi. Idę do punktu kolejnego, 4. I tutaj może mi się oberwać, ponieważ te płytki są dalej bardzo chętnie stosowane. Płytki typu Lastryko. Ja od początku zrobiłem kilka projektów, chyba 3 projekty w całym moim życiu z użyciem tych płytek, ale na konkretną prośbę inwestora. Nie jest mi z nimi po drodze i uważam, że jasne, ja wiem, że są nadal stosowane i myślę, że już niedługo mnie to przypomina tylko jedno miejsce. Nie będę mówił głośno, bo ktoś, kto ma te płytki, może się zrazić. Mnie się z tym to kojarzy. I jakoś Lastryko, a żeby nie było, te płytki, te kamienie, bo nieraz granity są powtarzalne. To już było z 15 lat temu też dosyć chętnie wykorzystywane, szczególnie w płytkach. Tak więc to nie jest tak, że to jest teraz, tak się pokazało. Nie. To jest i podejrzewam, że znowu będzie. Ale naprawdę, z całej mojej historii, jak sobie przypominam, to się pokazywało tylko na moment. I ja nigdy jakoś do tego serca nie miałem. Jak zwykle szybko idę do następnego punktu. Następna sprawa, która nie jest modna, a była bardzo chętnie wykorzystywana i zastanowiłbym się, bo jasne, ktoś kiedyś mógł to kupić, czy nadal to na ścianie miałoby wisieć. Skórzany zegar. No jak myślicie? Na pewno nie są to aktualne czasy. Lata 90., troszeczkę wcześniej wieszało się te zegary skórzane. Jeżeli mam całe mieszkanie w takim stylu, no ściągnąłbym ten zegar. Nie do końca też mi się podoba to osobiście, tak? Ale to jest mój gust. Komuś może się podobać. Na pewno jest to już wtedy nacechowane, że to powiesiliśmy to 30 lat temu i nadal wisi. A już to akurat nie będzie modne. Na pewno. Kolejny punkt, a nawet 2 punkty były stosowane chętnie przede wszystkim ze względów praktycznych. No jeden też teoretycznie ozdobny, aczkolwiek nie zdobi to według mnie mieszkania domu, ale stosowało się to i na sufitach, i na ścianach. Pierwszy, który absolutnie powinien odejść. Panele plastikowe na ścianę. Robiliśmy na ścianie i to znaczy my, może nie osobiście ja czy ty, ale były robione i na ścianie, i na suficie. No cóż, mamy piękne błazerie angielskie. Tak, bardzo ładnie można je zrobić, bardzo to może ozdobić, ale ten plastik to coś, to nie ozdabia. Jest praktyczne. Można umyć, ja wiem, ale nie ozdabia. Na pewno nie. Tak samo jak te kasetony na suficie. To jest właśnie ten kolejny punkt. Można zakryć krzywizny. Pytanie, czy jest możliwość podwiesić sufit? Można to na profilach trójkach zrobić, że nie trzeba mocno obniżać tego sufitu, bo ja wiem, że nieraz są tak krzywizny w blokach przy wielkiej płycie, że te kasetony miały zakrywać te krzywizny. Po pierwsze, jeżeli były mocne krzywizny, to i tak to nie zakrywało. Po drugie, no nie. Ja wiem, że my nie musimy stosować wszystkiego, co modne, ale fajnie, żeby to fajnie wyglądało. No to fajne to wtedy takie jest. I wszyscy fajnie się czują. A tak, to jakoś tego ja nie czuję. No po prostu kasetony, a jeszcze właśnie kasetony i panele plastikowe. A znam takie mieszkanie. Nadal istnieje. No. Chętnie bym tam zrobił remont. Kolejny punkt to też lata 90., ale nadal w pewnej formie wykorzystywane. Lamperie. Lamperie malowane, lamperie z tapet. Tak, to są właśnie teraz tak wykorzystywane często.
lamperię z błazerii, pomijam lamperię z błazerii angielskiej, czyli w tym stylu, bo to może ładnie, ciekawie wyglądać. Może też ładnie, ciekawie wyglądać błazeria angielska połączona z tapetą, z farbą, tak, ale malowana nie, absolutnie nie do lamusa. Błazeria drewniana, w zależności w jakiej formie, to bym pomyślał, bo to może fajnie zrobić taki styl prowansalski, może fajnie klasyczny, rustykalny, tak. To można by było ładnie zrobić, ale taka zwykła, tradycyjna lamperia nie. Ostatni punkt, to znowu mi się oberwie, bo to będą punkty, które są nadal wykorzystywane. Jeden i też to tak jak z tym lastrykiem, nie po drodze mi z tym od początku było, lampy na sznurkach. Lampy na sznurkach, zwykłe, proste, sznurek pleciony lub zwykły plastik i plastikowy abażur, zwykły, prosty. Nie będzie to modne. Ja wiem, że to jest stosowane, ale uważam, że to i przechodzi, i zanika, i według mnie na szczęście, i nie jest to już ciekawe we wnętrzu. Nawet minimalistycznym. Nie bardzo potrafię sobie wytłumaczyć. Słuchajcie, inaczej. Lampa to jest też dekoracja. Tym można się zabawić. Można zrobić jedną tylko taką lampę, taki efekt wow. Ostatnio robiłem w jednym projekcie, pozdrawiam Pani Kamilu, gdzie całe mieszkanie jest według mnie ładnie, ciekawie zrobione, ale ta lampa, jak wchodzimy, to od razu mówię, kurde, no fajnie. I o to właśnie chodzi. A takim sznurkiem powie ktoś, kurde, wisi. No i wisi, tak? A nie, chyba nie o to chodzi, żeby tylko wisiało lampy na sznurkach. Nie, ostatni punkt. Obrazy, znowu obrazy, ale tak zwane tryptyki. Kto nie ma, albo kto nie widział u sąsiada, znajomego, rodziny, ręka w górę. Na Allegro od groma tego. Ładne pejzaże, ładne, dobra, pejzaże, twarz na 3 obrazach. Tryptyki, no i jakaś tam wielokrotność, tak, bo są po 3, po 4, po 5 części tych obrazów. Tak jak wspomniałem wcześniej przy tych reprodukcjach drukowanych, rysowanych, malowanych, lepiej postawić na obraz młodego artysty, który nie będzie kosztował dużo, a może naprawdę wnieść wiele cennego, wiele dobrego urozmaicenia do naszego wnętrza. A taka reprodukcja, taki tryptyk powielany. Dajcie znać, co o tym myślicie, bo podejrzewam, no nie jedna osoba ogląda te moje filmy i podejrzewam, że natrafię na taką osobę, która ma taki tryptyk. To proszę Cię, napisz w komentarzu, czy się ze mną zgadzasz, czy się nie zgadzasz, bo masz takie prawo, tak? Czy nadal Ci się to podoba, czy niekoniecznie tylko wisi to, bo kupiłaś to kiedyś i nadal jest. Bardzo chętnie z Tobą porozmawiam w komentarzu. Jak zwykle, szybko, krótko i na temat. 10 punktów w sumie powiedziałem. Jestem bardzo ciekawy, co Wy na ten temat sądzicie. Czy chodniczki według Was są higieniczne? Jak tam lamperia? Czy obrazy, tryptyki albo reprodukcje z danej sieciówki? Co o tym sądzicie? Sprawdzi się, nie sprawdzi się przez najbliższe lata? Według mnie nie. Dlatego chciałem o tym powiedzieć. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Dajcie łapkę w górę, bo to zawsze motywuje. Zasubskrybujcie mój kanał, bardzo Was proszę, jeżeli nadal tego nie zrobiliście. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć!